Jest rok 81. Jeszcze wtedy wiosną pojechałem na 3 miesiące do Stanów Zjednoczonych. To był mój pierwszy pobyt w Stanach. Byłem w takim domu pracy twórczej. Dostałem przypadkowo, czy nie przypadkowo, zaproszenie do stanu New Hampshire. List rekomendacyjny, bo tam był potrzebny, tak, list napisał mi Zbigniew Herbert, z czego jestem dumny. Wróciłem z Ameryki pod koniec czerwca i w pierwszych dniach września przyjechałem do Krakowa z takim zamiarem, że zostanę krótko w Krakowie i pojadę do Paryża do mojej nowej ukochanej, bo rozpadło się moje pierwsze małżeństwo i pojawił się bardzo realny plan następnego związku z Mają. Także przyjechałem do Krakowa z myślą o tym, że będę tam, ureguluję moje sprawy, zobaczę rodziców, przyjaciół, zobaczę co się z mieszkaniem dzieje i tak dalej. Przyjechałem w momencie właśnie takiej rozbuchanej solidarności, ale już trochę smutnej, bo już się czuło, już jakoś ludzie wiedzieli, że to się nie uda, że to była trochę agonia, były te niezliczone strajki, starcia z milicją i jakby nie było perspektywy politycznej, bo widać było, że monolit komunistyczny nie odpuści, że to się nie uda. Chociaż była tak gigantyczna energia rozbuchana w Polsce. I to było dla mnie szalenie ciekawe zobaczyć to, chociaż właśnie zdawałem sobie sprawę, że to jest trochę schyłkowe, ale wtedy zauważyłem, że moi znajomi, moi przyjaciele troszeczkę jakby dla mnie odgrywali znowu entuzjazm tych pierwszych dni, jakby żeby chcieli mi pokazać, co straciłem, jakie to wspaniałe. I to bardzo się cieszę, że przynajmniej tyle widziałem, bo to... Ale no już trochę wiedziałem, że ja nie będę poetą tego ruchu, że to nie jest coś, co ja w sposób absolutny mogę znaczy poprzeć tak, bez problemu, ale nie mogę tego wcielić w moje pisanie, że to nie będzie moja główna droga.